10 minut spóźnienia. Oho, jest świeża kawa. Tak, dokładnie jeszcze 2 krople mleka. Doskonała. Zostało już niewiele czasu. Nowy lokaj powiedział, że będzie punktualnie o 11. To niedopuszczalne. Czy mogę zatrudnić jako lokaja kogoś, kto nie jest punktualny? Zobaczymy adres. Moje referencje! Ten wiatr. Gdzieś tu był adres. O! Sacre bleu! To przecież tutaj to za wspaniały dom. Ulala! Będę pracował jako lokaj w takiej wytwornej rezydencji. Karigodo, nie ciesz się na zapas, jeszcze nie dostałeś tego miejsca. Prosiłem cię, Monami, żebyś mi stamtąd nie wychodził. Słuchaj, Tiko, jestem ci bardzo wdzięczny za pomoc, ale to ja mam być lokajem, a nie ty, no. W porządku, Rigodo, tylko pozwól, że najpierw udzielę ci paru rad. W takich przypadkach zawsze najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Musisz okazać dużą pewność siebie i być bardzo punktualny. Doskonale wiem o tym. Mam jeszcze 2 minuty. Przedstawię się tak. Szanowny panie, jestem Rigodon i chcę zostać pańskim służącym. O nie! Co ty wygadujesz? Przestań, z takimi manierami nie dostaniesz pracy nawet w karczmie. Spójrz, jak się to robi. Łaskawy panie, mam przyjemność przedstawić się panu. Jestem Rigodo i pragnę dostąpić zaszczytu objęcia wolnej posady lokaja. Nie bój się, Tiko, tak właśnie powiem. Co prawda jestem teraz trochę zdenerwowany, ale potem pójdzie mi zupełnie gładko. Na pewno, jeśli nie dostaniesz tej pracy, koniec z naszą przyjaźnią. Pamiętaj, nic nie jadłem, odkąd opuściliśmy cyrk. Jestem głodny jak wilk. Więc lepiej, żebyś dostał tę pracę. Co? Nie zawiodę cię, Monami. A teraz wracaj do torby, bo się spóźnimy. Hej, hop! Avanti! Jeśli mi się poszczęści, będziemy mogli skończyć z dotychczasowym trybem życia. Jest punktualnie 11. Nareszcie. Jesteś spóźniony o 4 minuty. Mamma mia! Zaszło nieporozumienie, panie Fok. Mój zegarek wskazuje dokładnie 11. Szanowny panie, ja... Nazywam się Rigodo. Co? Szanowny panie, nazywam się Rigodon i mam zaszczyt ubiegać się o posadę lokaja u pana. Referencje. Co? Oto moje referencje, łaskawe panie. Świetnie, proszę za mną. Jak? Głowa do góry, Rigodo! Udało się, udało się. Czy coś jest nie w porządku, panie Fok? Nie, ale widzę, że poprzednio pracowałeś w cyrku. Owszem, byłem żonglerem, linoskoczkiem, popisywałem się na trapezie, poza tym byłem jeszcze strażakiem w moim rodzinnym mieście w Paryżu. Niesłychane. Jeśli pan pozwoli, zademonstruję panu niektóre z moich talentów. Attention, s'il vous plaît. Et voilà. Uwaga! Tada! C'est fini! To naprawdę nadzwyczajne, ale ja potrzebuję lokaja, a nie artysty. Tak, proszę pana, rozumiem. Pozwól, że cię o coś zapytam. Dlaczego chcesz zostać lokajem? Widzi pan, całe moje życie tylko podróżowałem i podróżowałem. Jestem już tym zmęczony i chciałbym wreszcie żyć spokojnie. Mów dalej. Właśnie dlatego opuściłem cyrk. Jakiś miesiąc temu przyjąłem posadę lokaja u pewnego dżentelmena.
Ale niestety okazało się, że on jest niestrudzonym podróżnikiem. Prawie nie wysiadaliśmy z pociągu. To było jeszcze gorsze niż cyrk. Rozumiem. Przepraszam, czy pan też może ciągle podróżuje? No, nie opuszczałem Londynu od lat i niczego tak nie cenię jak spokoju. Służyć komuś takiemu jak pan jest moim największym marzeniem. Jestem głodny, Rigodon! Tak! Przepraszam, źle się czuję. Może wezwać doktora, to wygląda poważnie. Ależ skąd od dzieciństwa mi się to zdarza, naprawdę. Nie ma się czym przejmować. Jestem, słyszysz? Coś podobnego. Widzę, że jesteś nie tylko akrobatą, ale i brzuchomówcą. Owszem, jestem. To jedna z moich umiejętności. Zapomniałem panu powiedzieć. Umieram z głodu! Et voilà. Świetnie. Rigodon, dostałeś pracę. Co? Dziękuję panu. Dokładnie od godziny 11, minut 29 od środy 2 października 1872 jesteś moim lokajem, Rigodon. Tak? Stokrotnie dziękuję. Rozkład zajęć znajdziesz na drzwiach w swoim pokoju na poddaszu. Przestrzegaj go dokładnie. Oczywiście proszę pana. Jeśli chodzi o posiłki, możesz jeść co tylko chcesz. Muszę już iść. Jeśli się nie mylę, jest 11:30. Ale jeszcze nie ma 11:30. Dopiero za 4 minuty. To chyba nie jest angielski zegarek. Nie proszę pana, szwajcarski. Ale to wspaniały zegarek i dokładnie jak mało który. Odziedziczyłem go po moim dziadku. O, Twój zegarek spóźnia się o 4 minuty. Proponuję więc, żebyś nastawił go według Big Bena. tak jest. Do widzenia panu. A teraz zamykamy. Brawo, brawissima! Rigodon! Udało się nam, udało! Jak to nam? Ty omal popsułeś wszystkiego. Ojej, Rigodon! 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 Wypuść mnie! Przestań Rigodon! krzyczeć, tylko spójrz, mieszkamy w pałacu. Niewdzięcznik z ciebie! Co chcesz przez to powiedzieć? Przecież gdyby nie ja, nie dostałbyś tej pracy. Aha. Ej, chodźmy lepiej poszukać kuchni. Ty masz w głowie jedną rzecz, jedzenie. Najpierw pójdziemy zobaczyć nasz pokój. Chodź szybciej, chodź szybciej. Zaczekaj, Rigodon, to chyba Monteverest. Ulala. Ja. Rigodon! Rigodon! O, jaki piękny pokój! A, widać cały Londyn jak na dłoni, spójrz. Co za wspaniały widok. Ulala. Ej, ej, ale piękny pokój! Ej, Gracja! Jest mój rozkład. Co takiego? O czym ty mówisz? Jaki rozkład? Czego rozkład? Moich codziennych obowiązków. Mój pan wstaje punkt 8, o 8:23 podaje mu herbatę i grzankę, o 9:37 grzeje wodę do golenia. O 10:06 przynoszę mu świeżo uprasowaną koszulę i o godzinie 11:30 mój pan wychodzi. Mamma mia, Rigodon! W co myśmy się wrobili? On przesadza z tą punktualnością, to nie człowiek, to chronometr! Gentleman musi prowadzić uregulowany tryb życia. Rozumiesz? O, Właśnie poszedł do swojego klubu. To wytworny klub dla prawdziwych dżentelmenów. aha. Willy Fogg właśnie udaje się do swego ekskluzywnego londyńskiego klubu Reforma. Ojej, mój kapelusz! Zatrzymując się jednak zawsze, gdy trzeba komuś pomóc. Jak przystało na dżentelmena. Proszę, oto kapelusz. Dziękuję bardzo. Myślałam, że już go nie odzyskam. Zupełny drobiazg. Jeszcze raz dziękuję. Powodzenia.
Hej, yo! Pan Fox spodziewa się, że w klubie, jak zwykle w spokoju i ciszy, przeczyta swoją poranną gazetę. Okradziono Bank Anglii, zrabowano 55 000 funtów. Sprawą rabunku zajął się as Scotland Yardu, sam komisarz Rowan. A więc kiedy był pan schylony za kontuarem, ktoś znienacka uderzył pana. O tak, dokładnie. A co dalej? Straciłem przytomność. A jeżeli dobrze zrozumiałem, to pamięta pan tylko, że klient stojący przy okienku kasjera wyglądał na dżentelmena. Tak jest, właśnie tak. W takim razie sytuacja powoli się wyjaśnia. Ani przez krótką chwilę nie przyszło mi do głowy, że przy jego dżentelmeńskim wyglądzie mógłby być bandytą. A tymczasem okazał się złodziejem. To będzie trudna sprawa. Błagam, niech go pan złapie, komisarzu. Zna pan Sullivana. Nie tylko wyrzuci mnie z pracy, ale przedtem jeszcze mnie udusi. Komisarzu! Oto portrety podejrzanych sporządzone przy pomocy świadków. Mamy go. Czy to jest ten człowiek? Niestety nie. Tamten wyglądał inaczej. Dobrze. A co pan powie o tym? Co? Przecież to ja, idioto! To jakaś pomyłka. Już go gdzieś widziałem. Nie gołębi! To jest ten bandyta. Nie mam najmniejszej wątpliwości. Co? Gdzie? To na pewno on. Jestem absolutnie pewien. Znaleźć podejrzanego i przyprowadzić mi go natychmiast. Przypatrzcie mu się. Ostrzegam, jeśli nie wypełnicie mojego polecenia, będziecie zwolnieni. Tak jest. Może pan na nas liczyć. Na honor Scotland Yardu przysięgam, że go złapiemy. Hej, oddaj! Nie zawiedzie się pan na nas, komisarzu. Na co czekasz, Bully? O! Tak jest, inspektorze, właśnie wychodzę. Nawet już wyszedłeś. Dzień dobry, panie Fogg. Ach, witam, lordzie Guinness. Jest pan punktualny jak zawsze, przyjacielu. Staram się, lordzie Guinness. Pozwoli pan. Dziękuję. Słyszał pan o tym zuchwałym napadzie na Bank Anglii? Podobno ukradziono 55 000 funtów. Tak, właśnie przeczytałem. Nie wiem, czy pan wie, że właścicielem tego banku jest ten skąpiec Sullivan. Na pewno zbladł jak prześcieradło, gdy się o tym dowiedział. Pan Sullivan, jeden z właścicieli Banku Anglii, jest właśnie w drodze do klubu Reforma, którego również ma zaszczyt być członkiem. Proszę pana. To chyba koniec, panowie. Pan nigdy nie przegrywa, panie Fogg? O, jest Sullivan. Witam panowie. Mój Boże, panie Sullivan. Ogromnie mi przykro z powodu tego napadu na pański bank. Jesteśmy naprawdę wstrząśnięci, drogi panie Sullivan. Czy możemy w czymś pomóc? Jak to się stało naprawdę? Piszą o tym na pierwszych stronach gazet. To niewybaczalny, potworny skandal, panowie. Bezczelny, zuchwały napad. Złodziej wyglądał na prawdziwego dżentelmena. I kiedy kasjer schylił się na chwilę, ten zdzielił go laską po głowie. Coś podobnego. Gdy urzędnik odzyskał przytomność, tego łajdaka już nie było. Uciekł z 55 000 funtów. Niewybaczalne. Dlaczego niewybaczalne? To nie była wina urzędnika, panowie. Skąd mógł wiedzieć, że to złodziej? Nasi klienci są najbardziej szanowanymi ludźmi w Londynie. To najbezpieczniejszy bank na świecie. To musiał być zawodowiec. Ma pan jakikolwiek ślad, panie Sullivan? Jeszcze nie, ale Scotland Yard wkrótce złapie tego przestępcę. Jestem pewien, że komisarz Rowan, który osobiście zajmuje się sprawą, nie pozwoli mu się wymknąć. Został sporządzony jego portret i zasłużona kara z pewnością go nie minie. A teraz, jeśli pozwolicie, nie mówmy już o tym. Przyszedłem do klubu, żeby się odprężyć. Może zagramy, panowie? Czemu nie? Każdy inny w jego sytuacji byłby roztrzęsiony. A on jest niewzruszony jak głaz. Proszę, panowie. Chwileczkę. Śmiało. Już idziemy. Czy pan Fogg znowu wygra? Pan zaczyna, panie Sullivan. Jestem absolutnie przekonany, że ten złodziej ukrywa się tu w Londynie. Bzdura, panowie!
Czy mogę zapytać, co pana tak śmieszy? Panie Sullivan, jestem pewien, że tego łotra nie ma nie tylko w Londynie, ale nawet w Anglii. Więc gdzież jest w takim razie pańskim zdaniem? Minęły już 24 godziny od okradzenia banku i miał dość czasu, żeby opuścić kraj. Pozwoli pan, że pomogę, lordzie Guinness. Dziękuję, mój drogi. Wyjechał! Świat robi się coraz mniejszy, panowie. Przy dzisiejszych środkach lokomocji można przenosić się z miejsca na miejsce 10 razy szybciej niż powiedzmy 100 lat temu. Pociąg zastąpił pojazdy konne, a statek parowy. Nie mogę słuchać tych głupstw. To bardzo ciekawe, proszę mówić dalej, lordzie Guinness. Czas podróży niezwykle się skrócił. W mojej młodości podróżowało się w nieskończoność, a dzisiaj podejrzewam, nie trzeba nawet pół roku, żeby objechać świat. Ma pan absolutną rację, zgadzam się. Gdybym był tak młody jak pan, panie Fogg, spróbowałbym objechać świat dookoła w ciągu 3 miesięcy. Lordzie Guinness, naprawdę już wystarczy tych fantazji. Skoro uważa pan, że można okrążyć świat w ciągu 3 miesięcy, niech pan sam spróbuje. Powiedziałem, że gdybym był młodszy, zrobiłbym to. To, co powiedział lord Guinness, nie jest fantazją i udowodnię to. Co pan wygaduje? Panie Sullivan, zapewniam pana, że nie trzeba na to aż 3 miesięcy. Wystarczy 80 dni. Co? 80 dni! Nigdy w coś takiego nie uwierzę! A jednak to możliwe. W dzisiejszej gazecie porannej przeczytałem artykuł, w którym zostało to dokładnie wyliczone. Gdzież to jest? O, tutaj. Autorem artykułu jest niejaki Ralph. Co takiego? O, ten Ralph od niedawna pracuje w mojej gazecie. Przypuszczam, że to nic ciekawego. Do licha nie zwróciłem uwagi na ten artykuł. Byliśmy zbyt zajęci tym, co się stało w banku. Ów Ralph szczegółowo opisał plan podróży. Proszę uważnie posłuchać, panowie. Ciekawe. Pierwszy etap Londyn-Paryż, potem Brindisi, a następnie Suez. Pociągiem i statkiem w 7 dni. Przez kanał Suezki statkiem do Bombaju w Indiach 13 dni. Z Bombaju do Kalkuty 3 dni pociągiem. I 13 dni statkiem z Kalkuty do Hongkongu. 6 dni z Hongkongu do Yokohamy. Z Yokohamy do San Francisco 22 dni, 7 dni pociągiem z San Francisco do Nowego Jorku i na koniec z Nowego Jorku do Londynu. Ile dni z Nowego Jorku do Londynu? Dokładnie 9. Razem 80 dni. Nadzwyczajne, zgadza się! Dokładnie 80 dni! O, wszystko w porządku, lordzie Guinness. Nic mi nie jest. Skończmy z tymi bzdurami. Nikt, kto ma choć trochę rozsądku, nie uwierzy fantazjom tego dziennikarza. Słyszał pan o kimś, kto by objechał świat w 80 dni? Chyba że Lord Guinness zechce spróbować. Ja? Jak pan może? Mówiłem już, że jestem za stary. Panowie, udowodnię, że to jest możliwe. Co? Objadę cały świat w 80 dni. A ja powtarzam, że to bzdura. Niech się pan trzyma! Myślę, że pan się myli, panie Sullivan. Ależ, panie Fogg, jak pan zapewne wie, jestem właścicielem kolei żelaznej i mam w tych sprawach niejakie doświadczenie. Pociągi z takich czy innych przyczyn miewają spóźnienia. Jako armator to samo mogę panu powiedzieć o statkach. Musi pan wziąć pod uwagę złą pogodę, sztormy, przeciwne wiatry. Poza tym, jeśli się nie mylę, nie ma pan zbyt wielkiego doświadczenia, panie Fogg. Słyszałem, że od bardzo dawna pan nie podróżował. Jestem członkiem tego klubu od wielu lat i zapewniam pana, że nie spotkałem tu nikogo tak zarozumiałego. Pan Fogg uwierzył artykułowi bez najmniejszych zastrzeżeń. Przecież Ralph wyliczył jedynie dni, a w ogóle nie brał pod uwagę trudności. Zdarzają się przecież wypadki, katastrofy, pociąg może się wykoleić. Statki są o wiele bardziej niebezpieczne niż pociągi. Nie należy również zapominać o innych niebezpieczeństwach. Indianie często niszczą tory kolejowe, napadają na pasażerów, rabują. Wiem o tym, wszystko to przewidziałem i gotów jestem podjąć to ryzyko. Panie Fogg, w takim razie załóżmy się. Stawiam 2000 funtów, że nie objedzie pan świata w 80 dni.
Co mówię? Stawiam 5000 funtów. Ja stawiam tyle samo. Panowie, ja też daję 5000. Dołączam się, również 5000. Czy przyjmuje pan zakład? Naturalnie. Stawka wynosi 20 000 funtów, czy tak? Dokładnie tyle. Kiedy pan wyrusza? Wieczorem. Jeszcze dzisiaj? Pociąg do Calais odchodzi ze stacji Charing Cross o godzinie 8:45. Zamierzam wyjechać właśnie nim. Jeśli pozwolicie, ustalimy teraz warunki. Dzisiaj jest 2 października, to znaczy, że mam wrócić do naszego klubu 21 grudnia i zakończyć podróż dokładnie w sobotę przed godziną 8:45 wieczorem. Czy zgadza się, panowie? Owszem. A jeśli nie dotrzyma pan terminu, wypłaci pan każdemu z nas po 5000 funtów. Tak jest, panie Sullivan. Panowie, połowa mego majątku będzie wasza. A teraz, jeśli mogę prosić, zagrajmy jeszcze raz. Myślę, że zostało dosyć czasu. Zapraszam. I oto już niebawem udamy się w niezwykłą podróż do dalekich, egzotycznych krajów. Wyruszymy na wyprawę nie tylko pełną niebezpieczeństw, zasadzek i niespodzianek, ale także i bajkowego oczarowania na wyprawę dookoła świata z Willy Foggiem. W następnym odcinku pan Sullivan angażuje podłą kreaturę, oszusta i naciągacza imieniem Transfer, by przeszkodził panu Foggowi w dotarciu do celu. Reszta mieszkańców Londynu jest pełna entuzjazmu dla tego śmiałego przedsięwzięcia, jakim jest próba okrążenia kuli ziemskiej. Niestety niektórzy pasażerowie tego pociągu nie są tymi, za których się podają. Pełne napięcia przygody zaczną się w następnym odcinku, kiedy wyruszymy w tę podróż dookoła świata z Willy Foggiem. Hej, akcja musi toczyć Scenariusz się, Klaudio czas upływa Bierwojt. szybko, więc ruszajmy w podróż zdobyć świat. Reżyseria Louise Ballester.